Najbardziej utytułowani skoczkowie rzadko kończyli kariery w wielkim stylu, choć oczywiście zdarzali się tacy jak choćby Adam Małysz, który odszedł będąc w świetnej formie i do samego końca pozostając w ścisłej czołówce. Byli jednak również tacy, którzy wyjątkowo rozmienili swoją karierę na drobne, ciągnąc ją przez wiele lat na bardzo słabym poziomie. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się właśnie takim przypadkom. Na pierwszy ogień weźmiemy Jakuba Jandę. Jedyny w historii reprezentant Czech, który sięgnął po kryształową kulę, najlepsze rezultaty osiągał w latach 2004-2006. W tym czasie sięgnął po srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata, a także wygrał turniej 4 skoczni, Puchar Świata i letnie Grand Prix. Jednak po wywalczeniu kryształowej kuli 28-letni Janda wpadł w dość głęboki kryzys. W kolejnym sezonie zajął dopiero 22 miejsce w klasyfikacji generalnej, a w kolejnych latach było jeszcze gorzej. Często zdarzało mu się nie wchodzić nawet do drugiej serii zawodów. Niewielkie przełamanie nastąpiło w sezonie 2009-10, kiedy punktował w zdecydowanej większości konkursów i dwukrotnie zajął miejsce w czołowej dziesiątce. Ponadto był to sezon olimpijski, a na samych igrzyskach Janda spisał się przyzwoicie, zajmując 14 i 17 miejsce. Nie mając wielkich perspektyw na poprawę w kolejnych sezonach, wydawało się, że jest to dobry moment na pożegnanie ze skokami 32-letniego skoczka. Janda podjął jednak decyzję o kontynuowaniu kariery. 3 kolejne sezony były dla niego fatalne. Punktował rzadko, a do czołowej dziesiątki zawodów nie wszedł ani razu. Już wtedy stało się jasne, że Janda w dość desperacki sposób próbuje jeszcze zaistnieć w skokach. Jednak w oczach kibiców coraz mniej przypominał świetnego skoczka w kryzysie, a coraz bardziej po prostu zawodnika przeciętnego poziomu, którego osiągnięcia zaczęły się zupełnie zacierać. Dużą niespodziankę wywołał podczas zawodów letniego Grand Prix w Czajkowskim w 2013 roku, gdzie zajął 3. i 1. miejsce. Było to jego pierwsze podium zawodów najwyższej rangi od 7 lat i pierwsze zwycięstwo od niemal 8. W sezonie olimpijskim 36-letni już Janda po raz kolejny wypracował nieco lepszą formę, choć na pewno nie taką, o jakiej marzył. Notował jednak przyzwoite wyniki, 3 razy wchodząc do czołowej dziesiątki, a w Engelbergu był nawet 5, przy czym zabrakło mu naprawdę niewiele do podium. Wydawało się, że jest to kolejny dobry moment na zakończenie kariery, podobnie jak to było w roku 2010. Sam Janda mówił nawet, że najprawdopodobniej jest to już jego ostatni sezon. Po jego zakończeniu niespodziewanie podjął jednak decyzję o kontynuowaniu kariery i podobnie jak to miało miejsce po sezonie 2009-10 znowu wpadł w dość głęboki kryzys. Przez cały sezon 2014-15 Janda punktował zaledwie 6 razy. Ponownie zaskoczył podczas letniego Grand Prix 2015. Na skoczni w Hakubie stanął na najniższym stopniu podium, jak się później okazało, po raz ostatni w karierze. Kolejna zima była nieco lepsza od poprzedniej. Reprezentant Czech 1 raz dostał się do czołowej dziesiątki i punktował dość regularnie, jednak jego nazwisko z roku na rok budziło coraz mniej skojarzeń z jakimikolwiek osiągnięciami. Sezon 2016-17 był dla niego bardzo słaby, a po jego zakończeniu Janda ogłosił, że będzie kontynuował karierę maksymalnie do igrzysk w Pjongczangu. Podczas letniego Grand Prix 2017 skakał bardzo słabo, a przed rozpoczęciem kolejnego olimpijskiego sezonu został posłem w czeskim parlamencie, przez co podjął decyzję o zakończeniu kariery. Postanowił pożegnać się z kibicami podczas inauguracyjnych zawodów sezonu 2017-18 w Wiśle, gdzie indywidualnie nie przebrnął kwalifikacji, a z drużyną nie wszedł do drugiej serii. W ani jednym skoku nie udało mu się przekroczyć choćby 110 metrów. Ostatnie co najmniej 10 lat kariery Czecha zupełnie rozmieniło ją na drobne, choć z drugiej strony ciężko się dziwić, że po bardzo udanych 2 sezonach, które następnie przeszły w głęboki kryzys, Janda bardzo chciał zaliczyć przynajmniej jeszcze jeden bardzo udany sezon. Miał na pewno świadomość, że go na to stać. Okazało się jednak, że nie jest już w stanie wrócić do dawnej dyspozycji, a przez swoją determinację spędził ponad 10 lat w formie, która nie dawała mu pełnej satysfakcji i nie była w stanie nawiązać do dawnych wyników. Przejdźmy już jednak do drugiego zawodnika, któremu przyjrzymy się w tym filmie, a jest nim jeden z największych rywali Adama Małysza z pierwszych lat Małyszomanii, czyli Martin Schmid. Niemiecki skoczek swoje największe sukcesy odnosił w latach 1998-2002.
Wygrał w tym czasie 2 kryształowe kule, 2 małe kule za Puchar Świata w lotach i został dwukrotnym mistrzem świata, choć to tylko część jego osiągnięć z tego okresu. W sezonie 2002-2003 25-letni Schmidt wpadł w poważny kryzys formy, kończąc Puchar Świata na dopiero 23. miejscu. Kolejne lata były dla niego jeszcze trudniejsze. Sezony 2004-5 i 2005-6 kończył na 37. i 39. miejscu, a w konkursach Pucharu Świata punktował sporadycznie. Miał jednak w sobie wolę walki, aby wrócić jeszcze na szczyt lub przynajmniej do szerokiej czołówki. Do pewnego momentu walka ta przypominała sytuację Jakuba Jandy, ponieważ była zupełnie nieskuteczna. Odmieniło się to jednak w sezonie 2006-2007. Martin Schmidt wszedł do czołowej dziesiątki po 2 latach przerwy, natomiast w drugiej połowie sezonu w Lahti powrócił na podium, zajmując 3. miejsce. Było to jego pierwsze podium od 5 lat. Sezon 2007-8 był nieco mniej udany, jednak Schmidt pozostawał na przyzwoitym poziomie, kilkukrotnie meldując się w czołowej dziesiątce zawodów. Prawdziwym przełomem była zima 2008-2009. Praktycznie od samego początku prezentował bardzo równą, dobrą dyspozycję. Od Pragelato do Bischofshofen, czyli aż 8 konkursów z rzędu, nie wypadał z czołowej dziesiątki, a w Innsbrucku stanął na najniższym stopniu podium. Kolejne podium, również 3. miejsce, zanotował 2 tygodnie później w Zakopanem. Najważniejszym momentem sezonu były jednak dla niego Mistrzostwa Świata w Libercu, gdzie na dużej skoczni udało mu się wywalczyć srebrny medal. Było to jego pierwsze trofeum od 7 lat. Biorąc pod uwagę, jak głęboki i wieloletni kryzys przechodził Niemiec, osiągnięcie to było wyjątkowo cenne. Wydawało się również, że jest to idealny moment na zakończenie kariery, przypominając o sobie sportowemu światu i odchodząc w dobrej formie, będąc aktualnie 2. skoczkiem świata, a klasyfikację generalną kończąc na bardzo wysokim 6. miejscu. Schmidt miał jednak przed sobą perspektywę sukcesu olimpijskiego, a w jego dorobku brakowało jakiegokolwiek indywidualnego medalu tej imprezy. Postanowił więc skakać dalej. Szybko się jednak okazało, że z planów zdobycia indywidualnego medalu olimpijskiego nic nie wyjdzie. Zima 2009-10 była dla Schmidta krokiem wstecz. Zaledwie raz zmieścił się w czołowej dziesiątce konkursu, a na igrzyskach był kolejno 10. i 30. Było widać, że jego forma i możliwości sportowe gasną niemal ze skoku na skok. On sam postawił sobie jednak za cel igrzyska w Soczi, które miały się odbyć za 3 lata. Każdy kolejny rok był dla niego jednak coraz słabszy. Ostatni przyzwoity występ zaliczył w Sapporo w roku 2013, gdzie zajął 10. miejsce. Ze względu na bardzo słabą dyspozycję i brak szans na powołanie na igrzyska w Soczi, postanowił zakończyć karierę podczas niemieckiej części turnieju 4 skoczni w wieku 36 lat. Ostatni konkurs zaliczył w 2014 roku w Gapa, gdzie zajął 27. miejsce. Jeżeli spojrzeć na karierę Martina Schmidta, to wydaje się, że miał podczas niej idealny moment, kiedy zakończenie kariery sprawiłoby, że pozostałby w pamięci kibiców jako świetny skoczek, a wręcz legenda tej dyscypliny. Był to sezon 2008-9, kiedy po wielu latach udało mu się powrócić do czołówki i wywalczyć tytuł wicemistrza świata. Schmidt przeciągnął jednak karierę o kolejnych 5 lat, podczas których jego legenda stopniowo gasła z roku na rok. Kolejny przykład dotyczy najwybitniejszego skoczka w historii, czyli Mattiego Nikkanena. Fińska legenda kompletnie zdominowała lata 80. i zdobyła wszystkie trofea, jakie tylko były do wygrania. Jego liczne problemy z agresywnym zachowaniem, niesubordynacją wobec Fińskiego Związku Narciarskiego i nadużywaniem alkoholu doprowadziły do licznych zawieszeń, a także okresowej utraty formy. Będąc już po wielu przejściach w sezonie 1988-89, Nikkanen mimo słabszej niż w poprzednich latach formy wywalczył brązowy medal Mistrzostw Świata w Lahti. Mimo wciąż pogłębiających się problemów z życiem osobistym i lekkim podejściem do treningów, 27-letni Nikkanen przystąpił do sezonu 1989-90. Na początku jego forma pozwalała mu jeszcze na przyzwoite wyniki, udało mu się nawet stanąć na podium. Od turnieju 4 skoczni nie udało mu się jednak zapunktować ani razu, co jeszcze bardziej zniechęciło go do treningów. Domagał się nawet natychmiastowej zmiany trenera. Postanowił nie brać udziału w Pucharze Świata aż do końca sezonu, jednak wystąpił jeszcze na Mistrzostwach Świata w lotach w Vikersund.
Jego występ w tym miejscu, biorąc pod uwagę bardzo słabą formę, którą prezentował w ostatnich konkursach oraz fakt, że nie skakał od ponad miesiąca, stał się prawdziwą sensacją. Nikkanen wywalczył srebrny medal. Był to świetny moment, aby zakończyć karierę, będąc wciąż na szczycie, zwłaszcza, że jego liczne problemy nie tylko nie znikały, ale wciąż się pogłębiały. Nie zapowiadało to niczego dobrego w przypadku kontynuowania kariery przez Fina. Nikkanen poinformował jednak, że będzie skakał do Igrzysk Olimpijskich w Albertville, które były zaplanowane na rok 1992. W sezonie 1990-91 wystąpił tylko w 4 konkursach i w żadnym z nich nie wszedł do drugiej serii. Jego dyspozycja była fatalna. Mimo to został powołany na Mistrzostwa Świata w Predazzo, gdzie zajął 50. miejsce. Po mistrzostwach, gdzie zaprezentował się niczym cień samego siebie, poinformował o zakończeniu kariery. Fatalne skoki odebrały mu motywację do przygotowań do igrzysk, a poza tym poinformował, że cierpi na problemy z kręgosłupem. Mimo zakończenia kariery w wyjątkowo słabym stylu, jak się później okazało, jej definitywny koniec był jeszcze gorszy. Po nieco ponad 2 latach Nikkanen postanowił powrócić do skoków, ponieważ nie potrafił się bez nich odnaleźć i bardzo za nimi tęsknił. Trenował przez cały sezon 1993-94, jednak jego skoki nie przypominały tego, co mogliśmy oglądać w latach 80. Legendarny skoczek wystąpił jedynie w finałowych zawodach Pucharu Kontynentalnego w Kusamo i Rovaniemi, gdzie zajął dopiero 61. i 53. miejsce, po czym ponownie zakończył karierę. Ciężko wyobrazić sobie gorsze odejście od sportu w wykonaniu zawodnika takiej klasy. Jednak nie tylko Nikkanen jako legenda skoków kończył swoją karierę słabymi występami w Pucharze Kontynentalnym. Podobnie potoczyła się sportowa przygoda Primoža Peterki. Reprezentant Słowenii największe sukcesy odnosił w latach 1996-98, będąc jeszcze nastolatkiem. Zdobył m.in. 2 kryształowe kule, Puchar Świata w lotach oraz turniej 4 skoczni. Po 2 świetnych sezonach przyszedł jednak czas głębokiego kryzysu, który trwał aż 4 sezony. Zimą 2000-2001 wystąpił w zaledwie 3 konkursach, nie wchodząc ani razu do drugiej serii. Przełom nastąpił dopiero w sezonie 2002-2003. Peterka wygrał inaugurację sezonu i został liderem Pucharu Świata. W drugim konkursie również stanął na podium, tym razem na jego najniższym stopniu. Przez cały sezon utrzymywał się w ścisłej czołówce, po drodze wygrywając jeszcze zawody w Garmisch-Partenkirchen. Kolejne sezony były jednak zdecydowanie mniej udane, choć Peterka wciąż był jednym z 4 najlepszych Słoweńców, dzięki czemu udało mu się wywalczyć brązowy medal w drużynie na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie w 2005 roku. W sezonie 2005-2006 punktował w większości konkursów, jednak do czołowej dziesiątki wskoczył tylko raz. W Pucharze Świata 2006-2007 Peterka uzbierał zaledwie 6 punktów do klasyfikacji łącznej, jednak kolejnej zimy udało mu się nieco podnieść swój poziom. Punktował mniej więcej w połowie konkursów, jednak stało się jasne, że raczej nie uda mu się już wrócić do odnoszenia sukcesów z dawnych lat. Niespełna 30-letni skoczek nie zamierzał jednak kończyć jeszcze kariery. W sezonie 2008-9 skakał bardzo słabo, punktując zaledwie 5 razy. Prawdziwe załamanie dyspozycji przyszło jednak dopiero rok później. W sezonie 2009-10 jego forma nie tylko nie pozwalała mu na występy w Pucharze Świata, ale również w Pucharze Kontynentalnym. W drugiej lidze wystąpił tylko raz, na własnej ziemi w Kraniu, gdzie zajął dopiero 53. miejsce. Mimo że dwukrotny zdobywca Pucharu Świata był w zbyt słabej formie nawet na występy w drugiej lidze, nie tracił motywacji i rozpoczął przygotowania do kolejnej zimy. W sezonie 2010-11 występował kilkukrotnie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, gdzie zazwyczaj wchodził do drugiej serii, jednak najwyżej uplasował się na 12. pozycji w niemieckim Brotterode. Po 2 sezonach spędzonych w drugiej lidze, zapomniany przez sportowy świat 32-letni Peterka ogłosił zakończenie sportowej kariery. No i na sam koniec filmu zostawiliśmy sobie oczywiście skoczka, który chyba w największym stopniu kojarzony jest z brakiem zdecydowania i przeciąganiem na siłę swojej kariery, czyli Janne Ahonena. Reprezentant Finlandii odnosił ogromne sukcesy przez wiele lat. Pierwsze poważne osiągnięcia notował już w połowie lat 90., a kulminacja jego kariery przypadła na lata 2004-2006.
Wygrał wtedy 2 razy z rzędu zarówno Puchar Świata, jak i turniej 4 skoczni, a także zdobył złoty medal mistrzowski. Bardzo bogata kariera miała dobiec końca po zakończeniu sezonu 2007-8. Ahonen ogłosił, że po sezonie rozstaje się ze skokami. Mimo że miał dopiero 31 lat, to wydawało się, że jest to bardzo dobry moment. Przygoda ze skokami Ahonena zaczęła się wyjątkowo szybko. Zaczął odnosić duże sukcesy już jako nastolatek, a sam pożegnalny sezon ułożył się dla niego wyśmienicie. Wygrał 4 konkursy Pucharu Świata, wygrał 5. w karierze turniej 4 skoczni, zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata w lotach i zajął 3. miejsce w całym Pucharze Świata. Był to jeden z najbardziej spektakularnych, pożegnalnych sezonów w historii. Niestety dość szybko się okazało, że decyzja Ahonena nie była wystarczająco przemyślana. Jakiś czas po zakończeniu kariery zatęsknił za skokami na tyle, aby podjąć decyzję o powrocie. Argumentował to swoim wciąż stosunkowo młodym wiekiem oraz chęcią zdobycia wymarzonego medalu olimpijskiego, którego brakowało w jego bogatej kolekcji trofeów. Powrócił w sezonie 2009-10 i z początku wydawało się, że była to całkiem niezła decyzja. Do turnieju 4 skoczni 2 razy znalazł się w czołowej 10 i powoli stabilizował formę. Natomiast podczas samego turnieju aż 3-krotnie zajmował miejsce na podium. Był 2. w Oberstdorfie i Bischofshofen oraz 3. w Innsbrucku. Dało to 2. miejsce w klasyfikacji całego turnieju. Utrzymanie takiej formy dałoby mu prawdopodobnie medal na igrzyskach w Vancouver, jednak z czasem jego forma zaczęła słabnąć. Ani razu nie stał już w tym sezonie na podium, a na igrzyskach do upragnionego medalu zabrakło mu naprawdę niewiele, ponieważ na skoczni normalnej zajął 4. miejsce i stracił 5 punktów do 3. Schlierenzauera. Ahonen postanowił kontynuować karierę, a za najbliższy cel wyznaczył sobie hucznie zapowiadane Mistrzostwa Świata w Oslo. Jego forma w sezonie 2010-11 miała też przesądzić o tym, czy będzie kontynuował karierę do kolejnych igrzysk. Skakał jednak bardzo słabo, punktując zaledwie 4 razy na przestrzeni całej zimy. Zapadła więc decyzja o ponownym zakończeniu kariery, jednak tym razem w zupełnie innych, znacznie mniej imponujących okolicznościach. Minęły 2 lata, gdy skokowy świat obiegła informacja o ponownym powrocie Ahonena do skoków. Wielu odebrało to wtedy jako żart, jednak fiński skoczek naprawdę postanowił dać sobie kolejną szansę. Podobnie jak przy poprzednim powrocie, sam początek wyglądał dość obiecująco. Ahonen pojawił się podczas letniego Grand Prix 2013. W 3 konkursach zmieścił się w czołowej 10, a w ostatnim konkursie w Klingenthal stanął na najniższym stopniu podium. Było to pierwsze podium Ahonena w zawodach najwyższej rangi od niemal 4 lat. Zimą aż do turnieju 4 skoczni prezentował się nieźle, zajmując 2-krotnie miejsce w czołowej 10. Od turnieju jego dyspozycja zaczęła się mocno chwiać i do końca sezonu skakał na dość słabym poziomie. Igrzyska, które były jego główną motywacją do powrotu, zakończył na 29. i 22. miejscu. Wielu sądziło, że kolejny nieudany powrót zmusi go do zakończenia kariery zaraz po sezonie. Miał już w końcu 37 lat, a kolejne igrzyska były dopiero za 4. Ahonen ponownie zaskoczył świat skoków, podejmując decyzję o kontynuowaniu kariery, być może nawet do kolejnych igrzysk. Tak właśnie się stało. Ahonen skakał jeszcze przez 4 następne sezony, jednak jego walka o powrót do czołówki była wręcz rozpaczliwa. Na przestrzeni 4 sezonów zaledwie 8 razy wchodził do 2. serii zawodów Pucharu Świata, a jego najlepszym wynikiem w tym okresie było 20. miejsce w Kuopio. Swoje finałowe igrzyska w Pjongczangu zakończył na dopiero 40. i 27. miejscu. Aż do października 2018 roku nie było jednak jasne, czy Ahonen będzie skakał dalej czy nie. Oficjalne, już 3. zakończenie kariery ogłosił dopiero na miesiąc przed rozpoczęciem sezonu 2018-19. W dzisiejszym filmie to już wszystko, a według Was, który z 5 wymienionych zawodników zakończył karierę w najgorszy sposób? Swoją opinią możecie podzielić się w komentarzu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.